Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku serii Usłyszałem pod bitomatem. Dzisiaj będę opowiadał trochę o Tetherze, o tym jak wygląda jego sytuacja pod względem wejścia w życie ustawy MiCA, która sprawia, że podmioty działające na rynku europejskim muszą się dostosować do nowych wytycznych i tutaj już Tether od kilku miesięcy zaznacza, że może być z tym problem, ponieważ dyrektywy, które są narzucane przez Unię Europejską bardzo szkodzą interesom emitenta USDT i wiele wskazuje na to, że firma ta będzie trochę musiała wykonać kroków wstecz i zredukować swój poziom udziału właśnie na starym kontynencie. Jednym z obowiązków, który się narzuca na emitentów stablecoinów przez właśnie MiCę, to jest trzymanie przynajmniej 60% rezerw swoich gotówkowych w europejskich bankach. Z tego co wiadomo, Tether trzyma wszystkie swoje rezerwy w amerykańskich z racji tego, że przede wszystkim jest stablecoinem, który trzyma tutaj powiązanie z walutą amerykańską. Oczywiście ja wiem, że tam jest bardzo dużo od wielu lat takich spekulacji, że wszystkie te rezerwy Tethera to jest ściema i tak dalej, że oni nie mają żadnego pokrycia, aczkolwiek powiem wam, te spekulacje trwają już chyba tak naprawdę 10 lat, od kiedy Tether się pojawił na rynku. Mimo wszystko w ostatnim czasie coraz więcej jest ujawnianych tych rezerw, bony skarbowe, w ogóle Tether jest jednym z największych udziałowców, że tak powiem, jeżeli chodzi o właśnie amerykańskie bony skarbowe, ale nie chodzi tutaj o rezerwy Tethera w tym odcinku. Wróćmy do tematu Unii Europejskiej i czy Tether niebawem zniknie z m.in. też i polskiego rynku. No bo jest taka sytuacja, że na przykład największa polska giełda krypto, czyli Zonda, ogłosiła niedawno, że z końcem tego roku, 2024, wycofuje totalnie ze swojej oferty Tethera. Czy to oznacza, że wszyscy już zaczynają stawiać krzyżyk na dalszy rozwój tej kryptowaluty u nas na rynku? Tutaj generalnie sprawa jest naprawdę skomplikowana, ponieważ ta cała MiCA także jest bardzo tematem takim rozwojowym, zmieniającym się i wielu prawników tak naprawdę cały czas grzebie w nowelizacjach tych ustaw, ponieważ pojawia się co jakiś czas bardzo wiele nowych jakichś informacji, albo sprawiają, że sytuacja zaczyna się robić jeszcze bardziej skomplikowana, albo na przykład w drugą stronę. Jednakże na dany moment Tether nie spełnia wymogów wynikających właśnie z ustawy Markets in Crypto Assets. No dobra, ale zakładając, że do końca roku Tether nie da rady ogarnąć się z regulacjami, co wtedy? Czy wszystkie giełdy, kantory, bitomaty będą musiały wycofać obrót USDT u siebie w swoich punktach? Teoretycznie tak, aczkolwiek nie ma tak naprawdę jeszcze dyrektywy, która by nakazała delisting USDT z racji tego, że nie spełnia wymogów. Giełdy, co by nie mówić, robią już jakieś tam kroki, żeby się zabezpieczyć przed ewentualną dyrektywą. No bo na przykład Coinbase, czyli największa amerykańska giełda, już na terenie Unii Europejskiej zaczęła ograniczać dostęp do niektórych produktów związanych właśnie z USDT. Tak jak wspominałem, Zonda totalnie, polska giełda, delistuje USDT ze swojej oferty. Ratunkiem oczywiście dla rynku stablecoinów będzie w tym momencie USDC, czyli największy konkurent Tethera, firma Circle, która zdążyła otrzymać akurat wszystkie licencje potrzebne do działania dalej na terenie Unii Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że to ta firma będzie teraz numerem 1, jeżeli chodzi o stablecoiny w Europie. Tak więc możemy mieć również w pewnym momencie takie przetasowanie, jeżeli chodzi o dominację w sektorze stablecoinów, no bo co by nie mówić, cały czas Tether jest daleko przed właśnie USDC, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową. Ale Tether też coś kombinuje i próbuje wskórać, znaleźć jakieś rozwiązanie na tą sytuację i na przykład jakiś czas temu ogłoszono, że kupiono znaczną część udziałów w pewnej holenderskiej firmie z sektora fintech. Chodzi generalnie o firmę Quantes, która będzie emitowała teraz 2 nowe stablecoiny, za którymi właśnie będzie bezpośrednio stała firma Tether. I to będą tokeny EURQ oraz USDQ. Jedna będzie oczywiście powiązana z euro, druga z dolarem amerykańskim. Tak więc widać, że Tether tutaj nie odpuszcza, że coś tu się dzieje, cały czas próbują znaleźć rozwiązanie na te wszystkie właśnie mankamenty wynikające z MiCA. No ja bym szczerze mówiąc zdziwił się, jakby oni nie mieli żadnego planu, żeby wyjść z tej sytuacji, no bo to jest jednak bardzo duży rynek, jeżeli chodzi o Europę. No i Tether nie może sobie pozwolić na to, żeby stracić ten region, żeby w 100% z niego zniknąć. Te dwa tokeny, czyli EURQ oraz USDQ, są już na przykład dostępne do kupienia na takich giełdach jak Kraken oraz Bitfinex. No tak więc coś tutaj kombinuje Tether, ciągle coś się dzieje.
Na dany moment nie ma oficjalnej informacji, żeby miano wycofać na przykład Tethera z punktów bitomat.com. Cały czas jakby obrót nim jest dostępny, możecie kupować, handlować nim i zawsze pamiętajcie, żeby sprawdzić, jakie są w danym momencie opłaty transakcyjne oraz koszty właśnie na danym blockchainie, ponieważ USDT możecie przesyłać w bitomat.com przez różne blockchainy. Tak więc warto oczywiście zawsze jest mieć świadomość i patrzeć też, czy nie ma jakichś tam promocji. Jeżeli oczywiście pojawi się jakaś sytuacja, że nagle trzeba będzie delistować tę kryptowalutę, będziemy was informować, tak więc śledźcie nasze social media. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, co wy sądzicie o tych zmianach, które wynikają z wejścia w życie Miki, która, przypomnę, zaczyna obowiązywać już od 30 grudnia 2024 roku. Zapraszamy do komentowania w ogóle też, jeżeli macie jakieś swoje pomysły, co waszym zdaniem Tether mógłby zrobić, żeby znaleźć rozwiązanie na te wszystkie mankamenty wynikające z Miki. Również zostawcie nam komentarz. Przypominam oczywiście, żeby dać nam subka, kliknijcie w dzwoneczek, a my się widzimy w kolejnych odcinkach serii Usłyszałem pod bitomatem.